wrocławskie słoneczko świeci i mnie oślepia, ale dobra, dzisiaj pokażę Wam najbardziej znaną w tym kraju, graciarskim świecie i w ogóle Wrocławiu Skodę celebrytkę w kolorze protezy. Przy Skodzie Favorit nie mogłem być zupełnie obiektywny, ponieważ mam potężny sentyment do tego modelu. Co prawda do tej nowszej wersji, ale taką zostałem przywieziony ze szpitala, jak się urodziłem, także naprawdę mam bardzo miłe wspomnienia, plus sam samochód wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Skoda Favorit, co ciekawe, miała też bardzo dużo różnych prototypów, tak będę gdzieś tutaj po drodze Wam wrzucać. Między innymi była prototypów i wersji produkcyjnych. Między innymi była Skoda Forman, czyli Favorit w kombi, czy Forman Practic, czyli Forman tylko z przednimi fotelami, czy Forman Plus, Forman Pickup. Także ja tutaj będę Wam wszystko wrzucać, nawet Favoritka w sedanie była prototypowa, gdzieś tam podobno ją przerabiali, były wersje rajdowe. Także było tego naprawdę dużo i no jak to samochód z demoludów, produkcję rozpoczęto dużo po rozpoczęciu prac, ponieważ na dobrą sprawę wszelkie prace nad wyglądem i wszystkim zaczęły się 1 czerwca 1983 roku, a pierwszy prototyp, czyli typ 780, był gotowy na sam koniec 1984 roku. Pierwsza seria, taka przeznaczona do promocji modelu, ich produkcja rozpoczęła się 1 lipca 1987 roku, natomiast seryjna produkcja ruszyła wiosną 1988. Każda Favoritka miała pod maską silnik 1.3, ale do silnika sobie zaraz przejdziemy. 16 kwietnia 1991 Skoda weszła w skład Volkswagen Auto Group i już wtedy była planowana Felicia, więc troszkę pozmieniano w Favorit. Już dostała katalizator, w 91 też przeszła pierwszy facelifting, czyli tuż po tej sztuce, którą tu widzicie, bo to jest 91 rok, ale to jest jeszcze wersja sprzed faceliftingu. Tutaj ta sztuka może się pochwalić takimi rzeczami jak obrotomierz czy brązowy zegarek. Dobra, to może jakieś takie tam po prostu z zewnątrz, czyli no Favorit ma długość 3,81, no w zaokrągleniu 3,82 metra, szerokości 1,62 m i wysokość 1,42 m w zaokrągleniu. Bagażnik przy wszystkich miejscach postawionych ma 251 litrów. Nie jest to dużo, ale jest to jak najbardziej akceptowalny wynik, ponieważ ja swój plecak, który miałem, plecak o pojemności 64 litrów, no to można sobie odjąć, wrzuciłem do środka, ale tam jeszcze były inne rzeczy. Spokojnie, bez problemu bagażnik się zamknął i było jeszcze miejsce. Po położeniu siedzeń bagażnik rośnie do 1038 litrów, ale tutaj jest też bardzo ciekawa rzecz, z którą w sumie nigdy nie spotkałem się w żadnym innym samochodzie. Ponieważ w Skodzie Favorit kluczykiem bagażnik się otwiera, ale zamyka się, w sensie rygluje, od razu po zamknięciu klapy bagażnika. Jest to wygodne, bo nie trzeba pamiętać o zamykaniu kluczykiem samego bagażnika, ale można sobie w taki sposób zatrzasnąć kluczyki w środku. We wnętrzu trzeba docenić samą brązową deskę, czy tam beżową. Nie jest to smutny, czarny plastik, jak w większości demoludowych samochodów, i skoro Czesi zobaczyli, że ten plastik nie jest zbyt najlepszej jakości, to stwierdzili, że dadzą go dużo, tyle, że to się na pewno nie będzie łamać. I na przykład lusterko wsteczne, sama ramka lusterka wstecznego ma grubość chyba ponad 0,5 cm. Jest z naprawdę grubego plastiku. Rzeczy takie jak rączki do zamykania drzwi są elementem nieintegralnym z boczkiem, więc możecie je sobie wymienić, jak się połamie. Nawet takie bolce, które trzymają półkę bagażnika, normalnie są na 2 śruby każdy i można je sobie odkręcić i wymienić, jeśli by się połamał. Także jest to samochód bardzo przemyślany i to jest samochód, który trzeba używać, normalnie po prostu używać. We wnętrzu bardzo mi się podobał schowek. Schowek jest naprawdę głęboki. Myślę, że spokojnie by tam można było schować termos z herbatą i ukulele i nie byłoby z tym najmniejszego problemu. A samo wnętrze, właśnie ta kierownica, taka dwuramienna, opadająca, proste zegary tutaj z obrotomierzem właśnie, deska środkowa, sterowanie nawiewem, które jest podświetlane i tego typu rzeczy naprawdę sprawiają, że ten samochód jest bardzo cywilizowany i bardzo współczesny. Czy się zmieszczę do tyłu? Spójrzcie. Dobra, i ile miejsca ma Faworyta w środku? Z tyłu. Sprawdzamy, czy blokada dla dzieci jest wyłączona. Ok,
Klameczki są fajne, rączka też jest fajna, klameczka jest tu. No i miejsca na nogi jest wystarczająco. Nogi się mieszczą bez problemu. Tu jeszcze druga osoba wejdzie. Z przodu 4, na głowie trochę kiepsko. 1,87 m to trochę muszę głowę przechylać. Ale mimo to jest komfortowo i biorąc pod uwagę, że to był samochód rodzinny w Czechosłowacji, a my mieliśmy malucha, no to nie ma porównania. Da się to słychać, tak? Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Silnik Favorita jest bardziej zaawansowaną konstrukcją niż Poloneza, ponieważ to już jest silnik OHC, czyli z wałkiem rozrządu w głowicy. 8-zaworowy oczywiście, 4 cylindry i gaźnik sterowany automatycznie. To 1.3 ma moc 54 koni i moment obrotowy 90 Nm, ale w połączeniu z masą własną pojazdu, która wynosi tylko 844 kg, to naprawdę sprawia frajdę w jeździe. Oczywiście nie można poszaleć, ale naprawdę w zupełności wystarcza w takim zwykłym, codziennym ruchu miejskim. Setkę osiąga w 15,5 sekundy, a pojedzie maksymalnie 145. Tutaj jest średnie spalanie podane na stronie Autocentrum, 7,6 litra na setkę. Natomiast Machi, właściciel, którego teraz bardzo polecam i zajrzyjcie sobie do niego na profil Machiny, bo wrzuca naprawdę fajne graty z Europy i polecam. Robi to już od kilkunastu lat i robi to świetnie, także link będziecie mieli do niego w opisie. Mówi, że podczas podróży przez Słowację miał spalanie średnie, jak sobie policzył, chyba 4,3 czy 4,4 litra. Także bardzo ekonomiczny samochód. Dobra, patrzymy jak z przodu. Bez najmniejszego problemu. Miejsca mnóstwo, kierownica trochę pochylona, tak raczej płasko jest niż pionowo. Miejsce jest wszędzie, trochę jest tutaj wąsko i można się trącać ramionami podczas jazdy. Piątka też jest daleko i można się posmyrać z pasażerem. Ale jest naprawdę wygodnie, fotel jest fajny, miękki, pozycja jest bardzo fajna. No silnik jest ustawiony poprzecznie, jest mały, więc maskę widać dopiero z góry. Z mojej pozycji za kierownicą, no to mniej więcej taki, widać tylko fragment. To co, to już zobaczyliśmy jak się mieszczę też za kierownicą. No to w drogę, jedziemy. Dobra, i odpalamy Skodę. Jedyneczka. Jest, dobra. Mam wrażenie, że ona jest wąziutka. I chyba jest, nie? Ta jedynka i dwójka jest bardzo blisko mnie. Tak. Tutaj powinna stać jakaś Nysa. I tak z tym napisem Nyska. No, To byłby dobry feature. taka jeszcze milicyjna. No, dobrze by było. Tutaj? Prosto. Dobrze. Oczywiście uważamy na lewej. No, żyjemy w Polsce, więc uważamy na tych z każdej strony. Uważaj z góry! Czyli ona w tym roku kończy 32 lata. Dokładnie. Starsza ode mnie. Śmiesznie krótki skok manetki do kierunkowskazów. Ale co ciekawe, one wyglądają tak trochę Nie komunistycznie, mieścisz się. ale nie mają tego do siebie, żeby się łamały. To O. po pierwsze. Po drugie, no jednak porównując to z jakimiś, nie wiem, Ria, czy no nie wiem, nawet z Samarą, wydawało mi się, że tamte plastiki są takie kurwa jakby gumowe wręcz. To jest bardzo niekomfortowe. A to jest twarde, więc bardzo polecam ogólnie. Pozdrawiam, Karol Mach. To jest samochód, który spokojnie nadąża za współczesnym ruchem ulicznym. Oczywiście, że tak. Czy to jest kontrolka zapięcia pasów? Nie działa. Okej, ale jest. Jest, ale wiesz, tam w wersji LX była, a to nie jest wersja LX, czy tam LS, nie wiem, chyba one się zmieniały w pewnym momencie. Dzisiaj nic nie wiem. Czyli tak jak u mnie jest kontrolka świec żarowych, która nie robi kompletnie nic. No właśnie, po prostu, panie, wydrukowało się, to na chuj drążysz temat. Ale mu dziwnie to felga obchodzi, w sensie lakier. To jest kołpak. Ty kurwa, faktycznie. Kołpak ma śruby, ja już nawet nie zweryfikowałem.
To, że to tak właśnie mają, że to nawet nie są śruby, to nawet nie są zaślepki na śruby, tylko to jest taka imitacja śrub, to jest normalnie No. wytłoczony plastik. Nie, to jest tak najbardziej żwawy samochód. Też tak uważam. Właśnie ten mit o Favoricie wziął się z tego, że po prostu no dużo dziadków w tym jeździło. A Dziad- jakie jeżdżą dziadki? Dziadek jak dostanie A. Ferrari, to będzie jeździć O to mi powoli. właśnie chodzi. Ale dostanie w korku też się nadaje, bo to jest też tak wygodne. Tak. Jest ten podłokietniczek, jest samochód- mięciutko. Mówię, ja tym samochodem zjeździłem całą Słowację, od zachodu po wschód przejechaliśmy, cały kraj. Wszystkie największe miasta, plus oczywiście jeszcze Bratysławę. Ten samochód normalnie dawał radę i ja naprawdę nie mam nic do niego. Mi się wydaje, że mam bardzo krótką jedynkę, Mhm. ale trójkę fajną, elastyczną. Samarka. O, Samarka. Ukraińskie blaszki, ukraińskie Ojej. blaszki. Dobra, to teraz pytanie, na które zapewne wszyscy chcą odpowiedzieć, więc to pójdzie do filmu. Tak. Kiedy Jugo Florida? No na wakacje. Które? Teraz. Dobrze. Powiedziałem w tym roku, to w tym roku. Dobrze. Bo ja czekam. No, ja też czekam. Chcę w końcu pojechać do Serbii i sobie z pomocą kolegi kupić. W sensie mam kolegę, Serba, który jest po filologii polskiej i uwierzcie mi, że mówi po polsku lepiej niż nie jeden Seba z Podtoku. I po prostu tak trochę go cisnę, żebyśmy zrobili jakiś myk z Jugo Floridą. A ogólnie lubię Serbię i Belgrad, więc sobie pojadę znowu w te rejony. Lubię tam te graty. No a Florida to jest tak bezsensowny samochód, który można byłoby sprowadzić do Polski, że czemu nie? Już jedną próbę podjęła moja znajoma w sumie, która powiedziała, co ci przywieźć z Serbii i powiedziałem, to kup mi Jugo Floridę. Wysłała mi ogłoszenie, powiedziała Machi patrz. I faktycznie miało to dojść do skutku, bo była na Guczy wtedy, na festiwalu Trąbki w Guczy. No ale niestety sytuacja, jakaś tam wydarzenie rodzinne spowodowało, że musiała szybko wracać do Polski. Naprawdę przymierzaliśmy się, jak to zrobić, żeby ona wróciła Jugo dla mnie. To by było świetne. To by była świetna No. graciarska historia. Tak, tak, no ale będzie inna graciarska historia. Uważam, że jak nie teraz, to coś innego. Trzeba robić dziwne, szalone rzeczy w życiu. Oczywiście. Życie jest za krótkie, żeby wieść je spokojnie. Nie no jasne i tak samo jest z gratami, że jeżeli masz nie wiem, możliwość kupna protezowej Skody Favorit za 1700 zł, to wsiadasz w pociąg i po całym dniu jazdy jesteś już na drugim końcu Polski, po raz pierwszy w województwie białostockim i kupujesz. I też masz przygody, bo się okazało, że pan, który miał mi ją sprzedać, zapomniał, że się umówiliśmy. Jego brat przyjeżdżał z miejscowości obok, a myślałem, że nie kupimy jej wtedy. A uwierzcie mi, że no jednak podróż na drugi kraniec Polski w zimę. To był stan wojenny 13 grudnia dokładnie. Pojechaliśmy sobie kupić tą Skodę Favorit. O Jezus Maria, były ciekawe rzeczy po drodze. No i pojechaliśmy tam z moim kolegą z Siedlec, który też ma piękną, naprawdę piękną Skodę Favorit w kolorze srebrnym. Ostatni wypust. Nie wiem, czy on nie miał na rynki jakieś skandynawskie, dlatego że ma super nieznany nikomu przycisk do otwierania klapy bagażnika z konsoli środkowej. Przycisk. Po prostu przycisk oryginalny, który nie występuje u nikogo. I naprawdę za ten przycisk mógł wywołać bardzo duże chyba pieniądze. A to on po prostu zwalnia zamek, czy aż klapę otwiera na siłownikach? Oczywiście, że zwalnia zamek, mój drogi. Jednak było to budżetowe auto i nawet w jakimś super wyposażeniu nie jest tak, nie wiadomo jakie. Kolejna ciekawa rzecz, nie wiem czy wiesz, ale ostatni wypust Formanek mógł być wyposażony w klimatyzację. Są fajne filmiki właśnie, które pokazują jak działa klimatyzacja. Powiem Ci, że chciałbym coś takiego, naprawdę. To by było rasowe. Tak, szczególnie właśnie, że Forman tutaj Scheme. po mojej przygodzie jazdy przez całą Słowację w największy upał tą Skodą stwierdziłem, że funkcję piekarnika spełnia niesamowicie, ale ja już więcej nie chcę. Bardziej kuchenki mikrofalowej, bo jest tak pionowo, jest szklano, jest talerz, który się kręci. No dokładnie, jest talerz, a ja przy tym talerzu i naświetlaliśmy się kilka dni. Wtedy to było straszne, ale jednocześnie bardzo fajna przygoda graciarska po raz kolejny.
lubię graciarskie przygody. Ale co ciekawe, powiem Ci, że nie lubię rajdów graciarskich za bardzo. Nie, że coś mam do nich, No. to po prostu chyba to nie jest za bardzo moja aktywność. Jazda w wielkiej grupie i tak dalej. Lubię jednak odkrywać to, nie wiem, w 2 osoby i mieć takie przygody. No tak czuję, że to jest moje wtedy, a nie, że No. ktoś mi wymyślił tą przygodę. Nie wiem czemu tak jest. Dlatego ja podziwiam wszystkich, którzy jeżdżą na Złombole i bardzo się cieszę i wspieram ich wszystkich. Ale po prostu wiem, że to nie jest dla mnie. I to tyle. A jakiś kogut? Też nie. W sensie w ogóle wow, to co robi Muzeum Wena w Oławie niedalekiej jest czymś, co mnie niesamowicie jara. I jako historyk zajmujący się motoryzacją bardzo się cieszę, w którym to kierunku zmierza. Rajd to jest świetny. Ja zawsze jeździłem na zloty w Oławie, które były moim zdaniem największe, świetne i w ogóle na Dolnym Śląsku mało co mogło się z nimi równać. Ale rajd albo nie miałem czasu, bo też ciężko mi zawsze zaplanować sobie czas, albo no już coś innego robiłem. Więc taki ze mnie człowiek. Rozumiem. No to może kamera uchwyci teraz. O, uchwyci Samarę. Ta piękna Samara jest tak autentyczna i naprawdę widać, że zrobiła 1000 kilometrów tutaj do nas. I robi dzielnie dalej. Mam nadzieję, że im się wszystko dobrze ułoży. Na pewno. W ogóle ciekawostka. Jak Młodzierek kupował Skodę Favorit, to rozważał Samarę również. Ale też bym rozważał Samarę wtedy. To naprawdę taka konkurencja bardzo ciężka tak naprawdę, bo ja nawet nie wiem, co bym wtedy wybrał. Oczywiście tam to miejsce z tyłu w Samarze jest jakieś straszne i powiem wam szczerze, że wiele ludzi narzeka na plastiki w Favoricie, ale chyba widać po latach, że te w Samarze no, nie są o niebo lepsze od Favority. Także to też jest kwestia dyskusyjna. Jednak czechosłowacki krecik robił lepiej niż sowieckie elfy. Nie wiem. Wiesz co, to jest bardzo ciężkie do stwierdzenia w tym momencie. Czekaj, tak myślę. Że można by mikrofon podpiąć na przykład do choinki, żeby było nas słychać tak samo. Dobra. Jest specjalna choinka litewska. Tutaj w prawo. Drewniany Wunderbaum. Tak, to jest drewniany Wunderbaum, który możesz każdym olejkiem nasączać i on sobie świetnie w tym piekarniku, czy też w kuchence mikrofalowej daje radę. No ale wracając do Samary, no na pewno żwawsze silniki, łady to była cecha, do której Favorita nie miała podjazdu. Jednakże sam teraz prowadzisz Skodę, sam widzisz, że ten samochód w odpowiednich rękach, a właściwie nogach potrafi chyba się rozpędzić. Co ty o tym powiesz? Bo Nie, ten samochód ma zdecydowanie. właśnie takie dziwne, nie wiem, taką naleciałość, że wszyscy uważają, że to jest samochód wolny i dla dziadków. No tak, bo w Polsce najczęściej jeździły tym dziadki, a dziadki jeździły wszystkim 50 na godzinę. A ten samochód nie jest taki mulący. Nie, czuć, że to jest 50 koni, ale to jest 50 koni, które chce robić. No i właśnie, więc jak mi ktoś mówi, że Skoda nie przyspiesza, no to ja nie wiem. Chyba, że nie wiem, chyba, że tutaj prędkościomierz źle działa i nam się wydaje, że jedziemy szybciej, a tak naprawdę się wleczemy 30. Faktycznie Skoda 105 czy też 100 była bardzo muląca. Trzeba to przyznać. Konstrukcja silnika w Favoritce też jest bardziej archaiczna. No, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale i wiem, że to nie są włoskie Fiaty, które no tą werwę miały jednak we krwi, prawda? Silniki włoskich Fiatów to jest coś. Jeszcze nie jeździłem takim prawdziwym włoskim Fiatem. To ja Ci mówię. Ale wierzę Ci na słowo. To ja Ci mówię, że mnie też zachwycają włoskie Fiaty z lat 70. O Boże, świetne. Ale ta Skoda w dobrych rękach i wysoko kręcona okazuje się być też nie lada zawodnikiem. Po prostu chodzi mi tylko o jakąś tam lekką werwę. Nie mówię, że będą stawały w szranki. No i tyle ode mnie. Teraz możesz powiedzieć, jak się czujesz jadąc Skodą Favorit? Ja się cały czas uśmiecham i to na pewno widać, bo naprawdę sprawia frajdę. Bo to tak prowadzi się troszkę jak taki mały, sztywny go-kart, ale z drugiej strony jak samochód, na którym można naprawdę polegać na co dzień. Samochód, którym możesz sobie pojechać właśnie na jakiś rajd koguta, czy po prostu na jakiś zlot
jest większym klasykiem niż takie Karo Plus, czy to jest Ato Plus jeszcze? Nie, no Karo Plus. Karo. No ale zdecydowanie jest większym klasykiem niż takie Karo Plus. No też mi się tak wydaje. No jest tak dychę starsze, nie? Kierownica jest fajna, bo ja ogólnie lubię chudsze kierownice. Ja też. To jest właśnie taka lubię cieńsza, próby. nie jest mięsista, jest miękka, ale nie jakoś bardzo. Ale jest fajna, jest przyjemna, chociaż tutaj to, że tutaj ramiona ma tak nisko, faktycznie może być drobnym utrapieniem. Ale wszystkie zakręty bierze pewnie. Nierówności wybiera fajnie, jest wygodnie No właśnie, i zwraca uwagę. co powiesz o kanapach? One są bardzo mięciutkie moim zdaniem. Tak, tylko właśnie są miękkie w sposób taki... Trochę zapadający się? Właśnie nie, właśnie one są, to też wczoraj mówiłem przy Volvo, że one nie są miękkie w sposób W124, Ach tak. tylko miękkie w taki sposób, w jaki powinny być miękkie. Tutaj jednak, tu są twardsze niż w Volvie, ale one są nadal miękkie, tak fajnie, wygodnie się w nich siedzi. Fajnie, Trochę piszczą jarzma, dlatego że są trochę. zmienione mocno. I czekam aż się wytrą. Wiadomiks. No i właśnie jest zwrotna. No ale jak ma być miejskie auto, które ma mniej niż 3,5 metra, nie? No pewnie, że tak. E34 na flagowych blaszkach. Znaczek M, czyli plus 10. Na wąskiej nerce, dobra, już mi dobrze. Patrz jaka wanetka? O Wanetka? kurwa mać. O, No to stajemy i Thatcher będzie miała zdjęcie. tak, zdecydowanie. Przerwa w nadawaniu. Później wam tu wrzucę zdjęcia, Idziemy na urbexy. jaką wanetkę trafiliśmy, bo jest wspaniała. Dobra, waneta zrobiona, jedziemy dalej. Dłuższa przerwa była? Nikt nie musi wiedzieć o dłuższej przerwie. Żaden nie wie. Jaki ładny piesek. Boże, jaki śliczny. A tu jest rondo, widzisz? Tak, to jest pętla tramwajowa. No, Tylko torów zapomnieli położyć. no ale to i tak wywrocławiłoby się, więc co to za... Oczywiście, że tak. Ja jestem w ogóle zawiedziony, bo wczoraj sobie też dla przyjemności, jak to zboczenie ze studiowania transportu, pojeździłem tramwajami od pętli do pętli. I okazało się, że normalnie jeżdżą. Jestem zawiedziony, żaden się nie wywrocławił. Słuchaj, 12 lat mieszkam ciągiem we Wrocławiu i ani razu mi się tramwaj nie wykoleił. Ludzie, ja cały czas tu jeżdżę tramwajami, bo czym? To wiesz, właśnie z Gdańska Wrzeszcza przyjechałem na wrocławskie Krzyki. Dokładnie. Więc to jest moim zdaniem najlepsze możliwe kombo. Słuchaj, moi znajomi to samo oczywiście, że Gdańsk, Wrzeszcz, a tutaj Krzyki. To są dwie najlepsze dzielnice w tym kraju. Dokładnie. Nie ma żadnej Dlatego dyskusji. Wrocław i Gdańsk zawsze mają sztamę i będą razem i w ogóle rozumiemy się. Dokładnie. Ale naprawdę widzę to, że masa znajomych z Wrocławia moich ma znajomych w Gdańsku, a masa znajomych w Gdańsku moich ma znajomych we Wrocławiu. Jakoś to się bardzo dopełnia. To nie może być przypadek. Nie może. A takie dziadkowe bujanie się też jest fajne. No oczywiście i właśnie ten samochód jest do wszystkiego. Nie mam pojęcia, dokąd prowadzi ta droga, bo chyba nigdy nie prowadziła donikąd, ale sobie zobaczymy najwyżej, nie? Jedziemy, dawaj, zobaczymy co tam. Czy tam się kończy asfalt? Chyba tak. A, to może dlatego. Chyba, że skręca. Nie wiem, zobaczymy. No to co, jedziemy w lewo, nie? Jedziemy w lewo. No i super. O, dziura. A, Zobaczymy, co jest dalej. No tu chyba się będzie kończyć, wiesz? Zobaczymy. Buraków cukrowych nie chcesz? A, wiesz co? Wystarczy, że patrzę na kierowcę w Audi. O, i teraz niepoprawnie politycznie wyszło. Czemu? Podobają mi się wasze słodkie wojny BMW, z Audi i tak dalej. Jestem skodziarzem, mi chuj w dupę od wszystkich. Jeszcze mam 2 Skody, pamiętaj. Nie, powiem ci tak, to nie jest tak, że to chodzi mi o właścicieli. No też bardzo często to też się zdarza przy właścicielach, ale żeby nie było, znam mnóstwo naprawdę fajnych właścicieli Audi i jest ich mnóstwo i ja tutaj jak najbardziej to bardziej tak po prostu Zawracamy chyba. tak, po prostu ciągnę to w memach, że hehe, Audi hehe. Ale tak naprawdę Audi nie lubię najbardziej za to, jak wyglądają, plus prowadzenie, bo zawsze uważałem, że
silnik tak wyrzucony do przodu, wiszący praktycznie na zderzaku, o którym wszyscy mówią, że no to jest taka cecha i faktycznie to czuć podczas jazdy Audi, ale myślałem, że jak się przejadę już kultowym modelem z napędem Quattro legendarnym, No. to że zmienię zdanie. I jeździłem Audi S4 B5. Nie? To jest samochód, który jest szybki, bo jeździłem wersją porobioną tam na 440 koni, 640 N i to z manualem miało jakieś 4,5 sekundy do setki. I to jest szybki samochód, No, na prostej. ale... A w zakrętach Chuj, ucieka nie? strasznie. No proszę. I po prostu to też nie jest tak, że ktoś mi zaoferuje Audi do testu, powie, nie, bo to Audi. Tylko jakoś tak Nie czujesz, nie widzisz? jarają mnie te samochody, ale ja liczę na to, że kiedyś będzie mi dane przejechać Audi, którym będzie mi się fajnie jeździć. No, Pewnie to będzie coś w stylu jakiegoś Cygaro czy innego starszego, No. czy jakieś pierwszej 80, ale ja cały czas liczę na to, że znajdę takie. Jedziemy sobie prosto. Nadal prosto. A teraz? Jeszcze prosto. Nie do cieku wodnego? Nie! Gdyby to była moja mama i tam trzeba było w prawo. No. Wow. A to co było? Proszę pana. Panie. A się najeździł. No. A DSR, Warto było kurwa być przed, nie? DSR to skąd to jest? Sraluchy ze Środy Śląskiej. Czyli wiocha. Jakby to powiedzieć? Jesteśmy w takim regionie, że jest to jedno z najstarszych miast Polski. Więc ta wiocha, Skarb Średzki i te sprawy. A mentalnie? Kurwa, jedna wiocha. I to jest odpowiedź, której No, oczekiwałem. ja wiem, do tego dochodzimy. Bez wspomagania, tu czuć tą władzę nad samochodem. Oj, tak. Bo ja to wolę mieć kontrolę nad swoim autem. Ach, kurwa. Nie. Szkoda auta. Przecież szkoda auto. No widzisz, to są wszystkie te osiedla takie pozamykane trochę. Szlaban. O, Machi, jesteś w kadrze. Super. Wczoraj pod hostelem miałem fajną sytuację. Stał nowiusieńki Bentley Continental GT, a przed nim Mercedes W201 190. O, 190 stała pusta, w Bentleyu siedział właściciel. Mina właściciela tego Bentleya, jak zobaczył, Kiedy że podchodzisz olałem Bentleya, a fotografowałem 190, była po prostu bezcenna. Uwielbiam to robić. ja też właśnie Uwielbiam. chciałem powiedzieć. Jest nawet taki filmik na takim zlocie, gdzie wiesz, tu Lamborghini, Ferrari jadą i za nimi Passat. I dla beki ludzie zrobili takie, że jedźcie tym Ferrari, nie? I Passat i wow! I takie zdjęcia, Boże, to było tak cudowne. I tu w prawo. To jest zdecydowanie moje podejście do samochodu. No, ja jestem kurwa jednym graciarzem. No i tak trzeba żyć. Coś tam stało pod kocem ciekawego, ale takie klinowate. Kurwa, jak jakaś ta Matra Bagera albo Murena, ale by to było. Mazda 626 na flagowych, No, jaka ładna. i to amerykańska wersja. O, dobra, jest jakiś tam kadr, podjedziemy do przodu i będzie widać w kamerze. O. Ładna jest ta 626, podoba mi się. Piękna jest. Chyba najładniejsza generacja. Tylko zanim, no nic za nami nie jedzie, zatrzymaj się. Popatrz kurwa na to. Dom dysk. Faktycznie. No nie? O, taka ciekawostka. Ktoś był na Śnieżce i ewidentnie chciał... Dokładnie, jesteś pierwszym człowiekiem, który porównał to ze Śnieżką. Dziękuję. Mówiłem, że pomoże, jest swoje, kurwa mać, no. O! Gonimy go? Możesz. Może zapytamy gościa, co to jest. No. Dobrze, moi drodzy. Ponowna, Przerwa w nadawaniu. ponieważ spotkaliśmy starszego pana, który ma świetne graty i idziemy je oglądać. Po długiej przerwie na graciarstwo jedziemy dalej. Graciarstwo we Wrocławiu uprawia się bardzo miło, dlatego że spotyka się jakiegoś człowieka, z którym nagle przegadujesz godzinę. Oj, dłużej. Tak, chyba dłużej. A który chyba właśnie nawet tam stoi? Czy to jest pan Jacek? W każdym razie spotykasz masę fajnych ludzi. spuszczę. Musieliśmy odwiedzić też
pewne ciekawe osiedla, sprawdzić, czy stoi to, co miało tam stać. Sprawdzić, czy wielka płyta ma się Ciekawie. dobrze. Tak, ja jestem chory, wybaczcie, nie wyglądam jak wielka kulka. To jest pan... Tak, to był pan Jacek. Pana Jacka bardzo pozdrawiamy. Nie wiemy, czy to obejrzy kiedyś. Jest to, szczerze mówiąc, wątpliwe, ale pana Jacka trzeba pozdrowić, bo tutaj chwilę temu na przebitce widzieliście jego samochody, które nam pokazywał. Także zobaczcie, co ma i sobie wyobraźcie, jaką ma pozytywną energię. Tak, i potrafi się tym dzielić, opowiadać o tym, słuchać. Fajny gość. 3, 2, 1. poszli! To nie było omawiane, jak widać. A wyszło. Lecimy kompletnie bez scenariusza. No kto by pomyślał, prawda? Jak to tak można w ogóle? Profesjonalne nagranie testu bez scenariusza, nikt by się nie spodziewał. Ale no cóż, jedziemy sobie przez piękne, krzyckie zakamarki. Trzeba pamiętać w ogóle, że we Wrocławiu jest taki bardzo chory podział. Wszyscy do dzisiaj myślą, że Wrocław ma 5 dzielnic, co utarło się jeszcze do roku chyba 1990. A tak naprawdę Wrocław już jest podzielony troszkę inaczej. Więc dla niektórych całe południe Wrocławia to Krzyki. Bo kiedyś dawna dzielnica Krzyki administracyjna rozciągała się na caluśkim południu Wrocławia. No obecnie Krzyki to tylko właściwe Krzyki, czyli dzielnica. Dzielnica jako osiedle Krzyki, dawne niemieckie Kriegtern, przez które sobie właśnie przejeżdżaliśmy. Także to miała być taka ciekawostka po prostu dla Was. Ja nie wiem, czy ktoś mnie będzie w ogóle słuchał, bo nie ma czego, ale jakbyście chcieli kiedyś pozwiedzać Wrocław i być graciarzami, zapraszam. Wrocław z gratem. No dosłownie. Nie no, zawsze to dobrze trochę historii. Ja tego bym nie powiedział, wiesz. Brak mi kompetencji. Aj, to każdy się może nauczyć. Ale jak ty to już wiesz. To mówię. Póki jeszcze mogę i póki nie straciłem głosu. To jest najważniejsze. I wychodzi nam coś w rodzaju podcastu w samochodzie, a nie nawet testu Skody Favorit. No tak, no. Skoda Favorit jest tylko przyczynkiem do tego, żebyśmy mogli sobie pojeździć, porozmawiać, zażyć wrocławskiego słońca. Które się skończyło chwilę temu. Dosłownie. A ja powiem tylko, że Skoda Favorit u mnie jest bardzo wysoko w tabeli Chcę to. No i widzicie, Niebezpiecznie wysoko. każdy, kto przejedzie się moją Skodą Favorit, nagle odkrywa, że hej, ta Skoda jakoś może się kręcić i można depnąć. Ale to nawet nie o to chodzi. To jest fajne, o to chodzi. Chodzi o to, że... Właśnie chodzi o to, że ona jest fajna i się bardzo fajnie prowadzi. Bo jeżeli lubisz uczciwe samochody i nie żyjesz mitami i stereotypami, to uwaga, może Ci się spodobać Skoda Favorit. Jedziemy sobie prosto, bo czemuż by nie. Ona niczego nie ukrywa. Trzyma luz na wybieraku biegów. Ma. I teraz... Ale jest fajna, taka no, domowa. nie, oczywiście, że tak. To są hopki, Ale co to dla zawieszenia faworyty? no, które i tak się kończy. Właśnie, i tak ta Favoritka ma przed sobą jeszcze jakieś, no nie wiem, pewne nakłady inwestycyjne. To znaczy na pewno muszę chyba zrobić powoli zawieszenie, bo się kończy, ale mi się nie śpieszy. Muszę zmienić pompę wody. Co mówiłem, że jeszcze muszę zrobić, to luz na kierownicy jest trochę duży. Też to pewnie kiedyś zrobię. Mimo wszystko, mimo tych mankamentów samochód naprawdę prowadzi się jak, no nie będę oceniał, bo to nie ja robię test. Prowadzi się jak samochód współczesny. Tylko bez wspomagania. A po co komu wspomaganie? Wersja Indie. Lepiej samochód bez wspomagania niż tak jak u mnie, gdzie się pompa chyba kończy. No, właśnie, więc można mieć wspomaganie i żyć gorzej niż jakby się nie miało wspomagania. No, można jak najbardziej. O, Ale tak Mądre. patrzę na te zegary, one są takie proste, takie... są proste, ale ten Takie design to- jest fajny, taki tak, jest- lata 80. Jest kwadratowo i jest bardzo, jakby to powiedzieć, są w tym konsekwentni. Dlaczego? Nawet jak zobaczysz na kolumnę kierownicą, najpierw na kolumnę kierowniczą, najpierw na kierownicę, są takie fajne przetłoczenia, żłobienia, a później zobaczysz koło stacyjki, okazuje się, że tutaj jest detal. Nie wiem dlaczego ktoś daje detal w tych okolicach, tutaj widać,
No ale dali. Bo wiesz, Auto będziesz budżetowe. wkładać w kluczyk, tak smyrniesz kciukiem i czujesz ten detal. No i na tym to polega. I wytłoczone logo Skoda na boczkach drzwi, przecież to jest na poziomie uda, to jak jedziesz to na to nie patrzysz. Widzisz, to są feature'y tylko i wyłącznie zarezerwowane dla aut premium, mój drogi, bo tutaj liczyły się detale, jak w Dokładnie. baroku. Wykończenie wnętrza, beżowe. Świetne wybieranie torowiska. No we Wrocławiu jest to jedna z największych zalet samochodu, jeżeli dobrze wybiera torowiska. Bo skoro tramwaje się we Wrocławiu, ja też by samochód się nie we Wrocławiu przejeżdżając przez No to jest torowisko. najważniejsze, dokładnie, we Wrocławiu samochód też ci się nie może wywrocławić. Chociaż się wszystko wywrocławia ostatnio. Co mówiłeś, że spowalniacze? Bardzo ładnie hamuje. Tak? No to bardzo dobrze. Test hamulców zdany. Samochód hamuje, a nie spowalnia. No to może ja się czepiam, bo kiedyś było lepiej, więc... No, hamulce. A, kiedyś to było! Kiedyś to było. Muszę zmienić jeszcze klocki. To cóż to, Modelus Beta? Tak. Bardzo ładny tramwaj. Najlepsze były wrocławskie tramwaje. Zbankrutowało to wszystko. Patrz, Renault Duster. To Renault Duster, wschodni wymysł. A. I te customowe lampy z tyłu. No, a nie wiem czy wiesz, ale w Ameryce Południowej było Renault Duster Oroch. Wiesz co to? Nie. Pick-up. Duster. Ale to Pick-up. miało być w sumie oferowane w Europie, bo nawet Miało, ale nigdy nie było i to była jest w Rumunii najlepsze. firma, do której przyjeżdżały kasty i oni to robili. No robili. A tam fabryka wypuszczała już normalne pick-upy. Cool. Ej, ale taki Duster w pick-upie byłby rasowy. No przecież o to chodziło w Dusterze. To przecież takie, wiesz, zastąpienie Niwy tak naprawdę, czyli Tak. budżetowy samochód. Nie każdy się zgodzi, że terenowy, no ale chociaż podwyższony. Samochód, który gdzieś tam wiedzie i gnój wywiezie. I bardzo dobrze. I takie samochody są jeszcze bardziej potrzebne niż jakieś inne dziwne samochody, które mają coś udowadniać i nie potrafią. A to był konkretny wóz. To jest taczka, ale jakby była tańsza, to byłoby jak najbardziej zrozumiałe. Ale ona i tak była tania. Właśnie o to chodzi. No że- ale już w wyższej opcji, to już wtedy to już było Ej. około 70-80 tysięcy. Nie kupowało się Dustera dla wyższej opcji, to po pierwsze. Widziałeś kiedyś, co się dzieje na grupach Dacia Duster? Nie wchodziłem. Ja w ogóle A chyba na, nie a czytam. na innych grupach nie widziałeś zrzutów ekranu, jakie to właściciele mają przygody ze swoją Danusią? Nie. O, Renault Sandero. Też ciekawe. A co się dzieje z Sanderami? O, z Sanderami, z Daciami Duster. Ostatnio ktoś chciał wyrzucić tarczę z przedniej osi, zastąpić je bębenami, bo stwierdził, że i tak w większości hamuje silnikiem. O shit. A to i tak jest wersja light tego, co tam się dzieje. Czy zgadzasz się ze mną, że brakuje Ci tego, gdzie samochody w najbiedniejszych wersjach miały nielakierowane czarne zderzaki? No raczej jest nawet taki fanpage fajny, który te wszystkie Base nowe mo- samochody... A ten, no. Base Ale Model jeszcze Only. Base Models Only też jest no, świetne. tak. Jezu, brakuje tego. genialne. Mi to tak się podoba strasznie, że to jest niesamowitego. Jeszcze oczywiście felga stalowa, No. srebrna, bez kopaczka No oczywiście. i to jest jazda. Ja w ogóle jestem zwolennikiem modeli bazowych. To są fajne kamienice wstydu, tak naprawdę. Miały iść do wyburzenia, XIX-wieczne, dobre kamienice. No ale komuś się tutaj nie podobało i chcieli je wywalić. Ale na szczęście zatrzymano rozbiórkę, tylko jednocześnie nikt nie ma na nie pomysłu. No bo po co robić w kamienicach mieszkania, nie? To może taki, szybki kadr tutaj. Nie wiem, czy je będzie widać. Obrócę. Sorry, będziecie mieli krzywy obraz, ale tutaj to tutaj, to jest ta kamienica. I wracamy w kadr. Trudno. Co zrobisz? Rzucę dwójkę. I tu w prawo. Skręcimy sobie. Ten bruk to jeszcze przez Niemca robiony, nie? Oczywiście, że tak. Stoimy. Dobra, to jako, że później pewnie będziemy sobie po prostu jeździć. Jak znajdziemy jakieś fajne graty, to Wam będę tutaj wrzucać zdjęcia. Jeszcze popatrzcie sobie na Machiego, póki jest. Machi, pomachaj Póki ładnie. żyję, bo ja jestem mocno przeziębiony. Ledwo żyję. Ale wygląda dobrze. Dobra, to
faworytę też wam tutaj mogę jakieś zdjęcia pokazać. I co? No i tyle. I trzymajcie się. Cześć!